Golden State Warriors przegra. Chcielibyście! Na zachodzie NBA mieliśmy trochę zmian, przez co wyścig o awans do playoffów stanie się jeszcze trudniejszy niż w poprzednim sezonie. Zmotywowani Rockets, zupełnie nowi Lakers, poukładani Jazz to są drużyny, które zasługują na naszą uwagę w tym sezonie. Tylko czy któraś z tych drużyn jest w stanie pokonać w 7-meczowej serii Golden State Warriors? No właśnie, to jest dobre pytanie. Ale teraz póki co możemy pogdybać i oszacować, jaka będzie ósemka najlepszych drużyn z zachodu, które w kwietniu przyszłego roku rozpoczną walkę na śmierć i życie. Ja jestem Keep the Beat, to jest kanał o koszykówce i jeśli chcecie oglądać materiały o NBA w polskim języku, no to śmiało, zapraszam do subskrypcji oraz zostawienia kciuka w górę. Zanim przejdę do moich typów, rzućmy szybko okiem na tabelkę z zachodu z poprzednich playoffów. Pierwsze dwa miejsca, Warriors oraz Rockets, silnie zajmowały swoje spoty, ale gdy przeanalizujemy ilość wygranych między drużyną numer 3 a drużyną numer 8, a nawet 9, to można dojść do bardzo oczywistego wniosku. Wszyscy powtarzają, że konferencja zachodnia jest silna i jeśli widzimy różnicę między drużyną numer 3 a drużyną numer 9 i ta różnica wynosi zaledwie 4% wygranych meczów, no to wow, powtarzajmy to dalej. Tak, dla porównania, dla kontrastu, we wschodniej konferencji pomiędzy trzecią a 9 drużyną mieliśmy aż 16% różnicy wygranych meczów. Walka o 8 miejsce znów zapowiada się dramatycznie dla kilku ekip. W zeszłym roku o awansie Minnesoty decydował bezpośredni mecz z ich głównym rywalem Denver Nuggets. Jeśli chodzi o tyły konferencji, to zostaną one raczej bez zmian. Powiedziałbym ewentualnie, że Dallas zakończy sezon nieco wyżej. Ale 8 miejsce? Mam tu 3 kandydatów: Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs oraz Portland Trail Blazers. I z tej trójki według mnie na 8 miejsce do playoffów awansuje właśnie Portland Trail Blazers. Tylko dlaczego tak nisko, skoro w poprzednim sezonie zajęli 3. seed? Przed chwilą wspomniałem, że drabinka w zeszłych playoffach była bardzo bliska i między Portland a Minnesotą na ostatnim miejscu były zaledwie 2 zwycięstwa różnicy, prawda? Poza tym reszta drużyn się wzmocniła, a Trail Blazers stoją w miejscu. Jusuf Nurkic pozostał w drużynie, Portland pozyskali również Nika Staskasa, Sefa Curry'ego oraz Gary'ego Trenta Jr., ale stracili m.in. Eda Davisa, Shabaza Napiera oraz Pata Connaughtona. Nie są to znaczące nazwiska, no może poza Edem Davisem, który potrafił błysnąć. Jeśli chodzi o Damiana Lillarda oraz CJ'a McColluma, to są naprawdę bardzo dobrzy gracze, ale widzę tutaj podobny problem co w Washington Wizards, czyli zróbmy co roku to samo i dziwmy się, że nie wychodzi. Timberwolves moim zdaniem nie zameldują się w playoffach ze względu na brak rozwoju Andrew Wigginsa, kiepską rotację zawodników, głupotę Toma Thibodeau oraz wszechobecny kwas wywołany przez Jimmy'ego Butlera. Nie widzę możliwości, by Jimmy Butler dograł ten sezon w Minnesocie i trade wisi w powietrzu. San Antonio Spurs z kolei chętnie bym wrzucił na 8. spot zamiast Portland, ale zerwane ACL DeJounte Murray'a skreśla dla mnie cały sezon. Debiutant Lonnie Walker również będzie pauzować początek sezonu. Nie widzę tutaj żadnych problemów z aklimatyzacją DeMara DeRozana w San Antonio Spurs, ale jeśli chodzi o pojedynek połamanych Spurs oraz zdrowych Trail Blazers, to jednak wybieram drużynę numer 2. 7. miejsce należy do ekipy, która zdominowała Portland w poprzednich playoffach, a nawet udało się im wyrwać jedno zwycięstwo z mistrzami NBA. New Orleans Pelicans zaliczyli średni off-season, próbując załatać dziury po 2 głośnych decyzjach graczy pierwszej piątki. Cousins wybrał Warriors, Rondo wybrał Lakers, Anthony Davis został sam. Nie tak miała wyglądać przyszłościowa drużyna, której brakowało w zasadzie dobrego, niskiego skrzydłowego, by móc chociażby nawiązać walkę z mistrzami NBA. W brakujące miejsca Pelicans ściągnęli Elfrida Paytona, Juliusa Randla, Troya Williamsa oraz Jalila Okafora. Ta drużyna nie wygląda źle, ale ma gorszy skład niż rok temu, podczas gdy reszta zachodu się wzmocniła. I to może być taki trochę hot take, ale obstawiam, że Anthony Davis tego sezonu w Pelikanach nie dogra. Jeśli trafiłem, to jestem kozakiem, jeśli spudłowałem, jeśli to był ślepy traf, to i tak wszyscy zapomnicie. 6. miejsce należy do interesującej drużyny, która może w ciągu tego off-season jakoś specjalnie się nie wzmocniła, ale biorąc pod uwagę ich ciągły rozwój młodych zawodników oraz fakt, że dolna część tabeli trochę osłabła, no to tutaj jednak obstawiałbym ich awans.
Denver Nuggets. Największą historią tego offseason to oczywiście wybranie w drafcie z 14 pikiem Michaela Portera Jr., który może okazać się największym stealem tegorocznego draftu. Gość był przymierzany o wiele wyżej, ale stał się wielką niewiadomą ze względu na problemy zdrowotne. Jak się okazuje, wcale nie jest tak źle, więc taki gracz z dopiero 14 wyboru to naprawdę dobry deal. Denver oddali Darrella Artura oraz Kennetha Farida, który już od jakiegoś czasu średnio się tam czuł i co do którego nie mieli pomysłu. Zyskali Isaiah Thomasa, dla którego będzie to kolejna okazja, by odbudować swoją reputację po kontuzji i przygodach w Cavs oraz Lakers. Nuggets to ekipa bez większych gwiazd, ale z charakterem oraz solidnym nastawieniem. I szczerze mówiąc, tak z perspektywy czasu nieco żałuję, że to nie oni dostali się do playoffów w miejsce Minnesoty. W NBA jest pewna drużyna, która pomimo posiadania jednego z najlepszych koszykarzy tego dziesięciolecia, jakoś nie potrafi niczego specjalnego osiągnąć. Być może właśnie przez tego koszykarza. Na 5. miejsce zachodniej konferencji wrzucam Oklahoma City Thunder. Russell Westbrook indywidualnie osiągnął już wszystko i wierzę, że to jest ten sezon, w którym poświęci swoje statystyki, swoje triple-double na rzecz wygrywania meczów. Wierzę, że przestanie oddawać 40 rzutów na mecz i zaufa swoim kolegom z drużyny. Wierzę, że przestanie wierzyć w odrabianie strat w czwartej kwarcie poprzez odpalanie 10 trójek z rzędu. Po prostu to już jest ten moment. Russell musi się zmienić, bo inaczej stanie się żartem. W Thunder tak poza tym trochę zmian. Wielki szacunek dla Paula George'a za dotrzymanie słowa oraz podpisanie ponownego kontraktu, a nie przeniesienie się do Los Angeles. Jerami Grant i Raymond Felton również pozostali. Oklahoma pozyskała Nerlensa Noela za grosze, Denisa Schrödera z Atlanty oraz Timothy Luwawu-Cabarrota z Filadelfii. Największa zmiana to oczywiście pozbycie się przeogromnego kontraktu Carmelo Antonego za byle co, byleby tylko mieć większą płynność finansową. Sądzę, że z dojrzalszym Westbrookiem oraz bez obecności Carmelo OKC może zaprezentować się lepiej w przyszłorocznych playoffach. Górną część drabinki otwiera nie kto inny jak LeBron James, także 4. lokata dla Los Angeles Lakers. I to jest bardzo ciekawe, bo dla niektórych to będzie za wysoko, a dla niektórych to będzie za nisko. I to jest naprawdę bardzo interesujące, ponieważ pokazuje, jak wielkim eksperymentem jest tegoroczna drużyna z Miasta Aniołów. Do Jamesa dołączyli, no sami już wiecie kto, ale powtórzę: Rajon Rondo, Javal McGee, Lance Stevenson oraz Michael Beasley. Ekipa godna koszykarskiego sitcomu. Nie zobaczymy z kolei Juliusa Randla, Brooka Lopeza oraz Channinga Frya i Luola Denga. Choć tych dwóch ostatnich to w sumie i tak nie widzieliśmy. Mecze przedsezonowe były hitem, każdy chciał zobaczyć nowych Lakers w akcji i no się nie zawiedli. I wiecie co? Według mnie to nie obecność LeBrona Jamesa, nie wpływ LeBrona Jamesa jest najciekawszą historią Lakersów, bo wiadomo, że ten wpływ będzie ogromny, co bardziej jak będzie wyglądać rozwój młodzieży, w szczególności bardzo wszechstronnego Brandona Ingrama. No i oczywiście jak będzie wyglądać dalsza gra zeszłorocznego przechwytu draftu, czyli Kyla Kuzmy oraz Lonzo Balla. Może nie do końca dobrze wszedł w poprzedni sezon, ale teraz, kiedy już oddala się od głupot swojego ojca, możemy skupić się nad tym, co jest najważniejsze – wygrywaniu. Być może jestem w błędzie, ale wątpię w to. Na 3. miejscu notuję Houston Rockets. Spadek o 2 pozycje względem poprzedniego sezonu tłumaczę nawet nie pozyskaniem Carmelo Antonego. Nie mogę przecież rzucać złośliwościami i mówić, że to fakty, prawda? Problemy Houston bardziej uwypuklą się w obronie. Rockets nie mają już Trevora Arizy, który wybrał Phoenix Suns. Nie mają również Luka Mbahamute. To ogromna strata po defensywnej stronie parkietu. Czy pozyskanie Carmelo Antonego w ich miejsce to naprawdę dobry deal? W to akurat nie wierzę. Do Hardena oraz Chrisa Paula dołącza Brandon Knight, który podobnie jak Isaiah Thomas w Denver Nuggets będzie próbował odbudować swoją karierę po poważnych kontuzjach oraz przeróżnych upadkach. Michael Carter Williams po tragicznym sezonie w Hornets również stał się graczem Houston i tu naprawdę chciałbym, by mu się udało. James Ennis to kolejne wzmocnienie, wcześniej był widziany w Detroit. Pozytywnym akcentem jest oczywiście podpisanie Chrisa Paula oraz Clint'a Capelli na kolejne lata, plus Gerald Green także pozostaje na kolejny sezon na dość niskim kontrakcie.
Houston to wciąż mocna ekipa, ale te wszystkie roszady nie do końca mnie przekonują, dlatego wydaje mi się, że zakończą sezon na niższej pozycji niż w poprzednim roku. Poza tym musimy śledzić proces aklimatyzacji Carmelo Antonego. Mam nadzieję, że chłop w końcu mentalnie dorósł. Utah Jazz to mój czarny koń tego sezonu, pomimo tego, że w off-season nie zmieniło się praktycznie nic. Zyskali walecznego i irytującego Graysona Allena w drafcie, a wierzcie mi, że połączenie tych dwóch cech w koszykówce to błogosławieństwo. O ile gra się z takim gościem po swojej stronie. Spójrzcie na Draymonda Greena, przypomnijcie sobie Dennisa Rodmana. Nie mówię tu o podobieństwach w grze Graysona Allena czy Dennisa Rodmana, co bardziej o tym, że wkład takich graczy jest wyższy niż wskazywałyby na to ich umiejętności. A to dlatego, bo sama ich obecność denerwuje przeciwnika i sprawia, że gra on gorzej. Mind games. Donovan Mitchell był objawieniem poprzednich rozgrywek i chcę zobaczyć w tym sezonie, jak bardzo to on zasłużył na nagrodę Rookie of the Year. No nie zasłużył, ale chcę, żeby pokazał wszystkim, że się myliliśmy. Jestem fanboyem Rickiego Rubio, który przeszedł drogę z pure playmakera do gracza kompletnego, dojrzałego, którego przykładowo nie ruszają psychologiczne triczki i ego Russella Westbrooka. Przypomnijcie sobie serię Jazz vs OKC sprzed kilku miesięcy. Joe Ingles zasługuje w ogóle na osobny materiał, bo zawodnik z takim skillsetem i z taką aparycją w zasadzie powinien wejść maksymalnie na poziom Matta Bonera, podczas gdy staje się jednym z najlepszych strzelców w lidze. Rudy Gobert to siła, która udowadnia, że typowy podkoszowy kloc wciąż może znaleźć swoje miejsce w aktualnej lidze, o ile potrafi szybko ruszać nogami i rękami. Derek Favors jako LaMarcus Aldridge dla ubogich idealnie komponuje się ze składem, a Jay Crowder w końcu odnalazł swoje miejsce po kiepskim klimacie w Cleveland. Jeśli nie dopadną ich kontuzje i dalej będą grać z tak ogromnym skupieniem jak w playoffach, to naprawdę wierzę, że Jazz są w stanie powędrować na drugie miejsce. Z daleka od eksperymentów Lakers, dram OKC czy ryzyka Houston Rockets. Na szczycie jednak bez zmian. Golden State Warriors to wciąż kandydaci nawet nie na mistrza konferencji, co na mistrza NBA. Szybki rzut okiem na roszady w składzie. Javal McGee, Zaza Pachulia, David West. Tych gości już nie ma. Nie będą to jednak wielkie straty pod koszem ze względu na szybki rozwój Jordana Bella oraz oczywiście ściągnięcie do siebie DeMarcusa Cousinsa na jeden sezon. O tej historii powiedziałem wam już w innym materiale i pomimo tego, że wciąż szokuje, to nie zapominajmy, że Cousins będzie gotów do gry dopiero za kilka miesięcy. Na playoffy Cousins już jednak będzie sprawny i dopiero wtedy machina Golden State będzie w pełni rozpędzona. O ile oczywiście nie dopadną ich żadne kontuzje. Przypomnijcie sobie końcówkę poprzedniego sezonu, ponieważ wtedy w szeregach Warriors zaczynało być troszkę groźnie. Już teraz mówi się jednak o tym, że dynastia Warriors powoli będzie gasnąć. Kevin Durant co prawda podpisał tego lata umowę, ale za rok może z niej zrezygnować i odejść. DeMarcus Cousins bardzo możliwe, że to zrobi. Poza tym to ostatni rok kontraktu Klaya Thompsona. Jordanowi Bellowi też zapewne należałoby zapłacić większe pieniądze albo odejdzie. Brzmi to średnio, ale nie dramatyzowałbym za bardzo. Nie wierzę w odejście Klaya Thompsona. Gość kocha Warriors, a całe Golden State kocha jego. A jego cytat, będący odpowiedzią na to, że mógłby być gwiazdą w każdym innym klubie NBA i ten cytat brzmiał, parafrazując, wygrywanie jest spoko, no siedzi mi w głowie cały czas. Tak naprawdę jestem niepewny tylko i wyłącznie Kevina Duranta, ponieważ nawet jeśli w tym sezonie Warriors zdobędą mistrzostwo, to być może Durant będzie chciał odejść i zdobyć jeszcze jedno mistrzostwo, ale na swoich warunkach. Albo nie wiem, dołączy do LeBrona Jamesa w Los Angeles Lakers. A tak poza tym, gdy Cousins wróci do rotacji, Golden State będą mieli 5 aktualnych All-Starów w pierwszej piątce. I jest to zaledwie 6. taki przypadek w całej historii NBA. Oczywiście pamiętajcie, że Zachód to nie tylko i wyłącznie walka o szczyt oraz dominacja Golden State Warriors. Tam dzieje się także wiele innych ciekawych rzeczy. Warto śledzić grę Luki Doncicia i nowych Mavericks, rotację minut Gortata i Bobana Marjanowicza w Clippers, debiutanta DeAndre Aytona w Phoenix, czy choćby temat, gdzie zostanie wysłany Jimmy Butler. Sezon rozpoczyna się już za chwilę i do tego czasu będę mieć dla was jeszcze kilka YouTube'owych niespodzianek. Poza tym stream, profesjonalne studio NBA samo się nie odbędzie.
Jeśli materiał się Wam spodobał, to informuję, że zawsze warto do mnie wrócić po kolejne filmy o koszykówce oraz NBA. Mówił do Was Keep the Beat. Cześć! Jeśli chcesz pomóc znaleźć mi więcej czasu na przygotowywanie takich filmów, możesz dołączyć do grona moich patronów. I w tym momencie dziękuję wszystkim wspierającym, a także pozdrawiam patronów specjalnych: Radka, Tomasza, Cezarego oraz Mateusza.